Witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Tobie miejsca, gdzie poszukiwać karpi na jeziorze. Na początku muszę powiedzieć, że planując zasiadkę powinieneś sprawdzić, czy w danym jeziorze w ogóle występują karpie. Ponieważ naturalne jeziora nie są typowymi wodami karpiowymi, a jeziora polodowcowe nie są to typowe jeziora karpiowe. Po przyjeździe nad jezioro spędź trochę czasu obserwując wodę. Czasem przyda się do tego lornetka, a więc poszukuj aktywności ryb poprzez spławy, bąbelki na powierzchni wody, czy poruszające się trzciny. Podczas obserwacji wody najlepiej jest wybrać się na jak najwyższy punkt widokowy. Jeśli jest możliwość, można nawet wejść na drzewo. Dzięki temu możesz obserwować większy obszar. Szczególną uwagę powinieneś również zwrócić na trzcinowiska, grążele i drzewa rosnące tuż przy brzegu. Pomyśl o warunkach pogodowych, nie tylko w dniu połowów, ale także jaka była pogoda w ciągu ostatnich dni. Czy w jaki sposób wpłynęły temperatury lub ciśnienie powietrza? Jeśli było gorąco, płytkie wody będą ciepłe, a karpi będą kierować się w te cieplejsze regiony, zwłaszcza w zimne poranki. Gdy słońce uderzy w płytką wodę, istnieją inne sposoby wykrywania możliwych kryjówek karpia. Wystarczy się rozejrzeć, co znajduje się przy brzegu jeziora. Może jakaś wyspa, dookoła której patrolowałby karp. Najczęstszymi obszarami, w których karpie lubią przebywać, są wyspy, trzcinowiska, grążele, zwisające drzewa, twarde zaczepy i płytka woda. Omówimy każdy z powyższych bardziej szczegółowo. Wyspy. Świetnym miejscem do położenia zestawu są również okolice wysp, zwłaszcza jeśli niezbyt często te okolice są obławiane przez wędkarzy. Karpie mają tam sporą ilość pożywienia w postaci racicznic, ślimaków oraz innych larw, a także ciszę i spokój. Ukształtowanie dna dosyć często sprzyja przebywaniu karpi w takich miejscach. Zestawy najczęściej kładziemy na spadkach. Trzcinowiska. Trzcinowiska to miejsce szczególnie lubiane i dosyć często odwiedzane przez karpie. Znajdują one tam dużą ilość naturalnego pokarmu. Na dnie, jak i na pędach trzcin występują liczne skupiska ślimaków, a także różne przysmaki karpiowe. Dobra odległość od trzcin do położenia zestawu to od pół metra do 1,5 metra. Grążele. Grążele, często nazywane też lilie wodne. Kolejną dobrą miejscówką są grążele. Tak samo jak w przypadku trzcin, jest to naturalna stołówka karpi. Znajdują się tam ślimaki, ochotka oraz inne wodne mięczaki. Często można zaobserwować unoszące się liście podczas żerowania karpi. W upalne dni grążele dają karpiom cień. Często znajdują się one blisko brzegów, wtedy trzeba być bardzo cicho. Tak jak w przypadku trzcin. Zestawy najlepiej kłaść w odległości od pół metra do 1,5 metra. Zwisające drzewa. Uważam, że zwisające drzewa są jednym z najlepszych miejsc do połowów na nowym, nieznanym miejscu. Miejsce to daje rybom schronienie i cień w upalne dni. Wielu wędkarzy to miejsce pomija, ponieważ wolą wyrzucać zestaw daleko w kierunku horyzontu, nie zastanawiając się nad drzewami. Gdy na drzewach są już kwiaty, owoce oraz przebywają na nich owady, wtedy dla karpi mogą te miejsca kojarzyć się jako naturalny obszar do żerowania. Należy pamiętać, że na takim dnie znajduje się dużo gałęzi, na które trzeba uważać. Jak dla mnie jest to łowisko z dosyć trudnymi warunkami, dlatego przy holowaniu karpia musisz jak najszybciej odciągnąć go od możliwości wejścia w zaczepy. Twarde zaczepy. Te obszary mogą być jednymi z najlepszych miejsc, a równocześnie jednymi z najtrudniejszych miejsc, aby złowić karpia. Karp często kojarzy te obszary jako bezpieczne i staje się mniej podejrzliwy, ponieważ wielu wędkarzy nie ryzykuje połowów w zaczepach. Jednakże, jeśli jesteś przygotowany do podjęcia pewnego ryzyka, wtedy musisz wykazać się dużym refleksem i czujnością. Od razu po pobraniu przynęty ryba będzie uciekała w stronę zaczepów, wtedy nie będzie żadnych szans o udanym holu. W takich miejscach zestawy muszą być bardzo wytrzymałe oraz odporne na przytarcia. Jeśli już odważysz się na łowienie w takim miejscu, możesz liczyć na nie jeden rekord. Płytkie wody. Płytkie wody mogą nie brzmieć jak potencjalne miejsca zasiadki karpiowej, ale jeśli zwrócisz uwagę na miejsca w zimny poranek, kiedy słońce promieniuje w płytsze partie jeziora, istnieje duże prawdopodobieństwo, że karp będzie się znajdować wokół tego obszaru. Płytkie wody rozgrzewają się znacznie szybciej w porannym słońcu, a karp zawsze będzie szukać ciepłych miejsc. Staraj się zachowywać możliwe jak najciszej, bo ostrożny karp nie wpłynie na płyciznę, jeśli będzie coś go niepokoić. Staraj się płycej niż pół metra nie łowić. Miejsc płytkich nie nęć zbyt obficie. Najlepszą porą brania na płyciźnie jest noc, choć nie zawsze to się sprawdza. Pamiętaj jednak, że każde jezioro jest inne i nie wszędzie karp będzie zachowywał się tak samo. Jeśli Ci się spodobało, zostaw lajka i suba. A teraz do następnego.